Jesteśmy jakieś 20, niecałe 20 km od granicy wschodniej z Ukrainą i woda z tego źródła uznawana jest za leczniczą. Wszędzie są restauracje. Teraz jest niestety wszystko zamknięte, ale w lecie możemy pooddychać świeżym powietrzem z takiej małej tężni. Idziemy tam się wspiąć, zobaczymy jaki będzie widok. W Jacni również polecam Wam tą restaurację Mama. Jest to bardzo klimatyczna restauracja. Właściciele utrzymują cały ten skansen ze własnych pieniędzy. Jest browar Zwierzyniec, gdzie możecie skosztować piwa Zwierzyniec. Tam dalej za ogrodzeniami na wolności żyje konik polski. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Witajcie na naszym kanale. Dziś zapraszamy Was na niezapomnianą podróż po urokach Roztocza, jednego z najpiękniejszych regionów Polski. Opuszczając już zwiedzony Zamość, wyruszamy w dalszą część naszej wycieczki. Zamość, miasto z długą historią i wyjątkową architekturą, pozostaje w naszej pamięci, ale teraz czas odkryć inne magiczne zakątki Roztocza. W trakcie tej podróży zatrzymujemy się w różnych miejscach, aby pokazać Wam jedne z wielu atrakcji Roztocza. Zachęcamy Was do śledzenia naszej wycieczki i odkrywania razem z nami uroków tego pięknego regionu. Ruszamy drogą E372, kierując się w stronę granicy polsko-ukraińskiej do miejscowości Bełżec. Naszą wycieczkę po Roztoczu rozpoczynamy smutnym akcentem od odwiedzin obozu koncentracyjnego w Bełżcu. Jest to południowa wschodnia część Polski. Jesteśmy jakieś 20, niecałe 20 km od granicy wschodniej z Ukrainą, od Chrebennego. To jest Muzeum Holokaustu, w którym Niemcy zorganizowali obóz koncentracyjny i wywozili w głównej części Żydów. Tu możemy zobaczyć jeszcze oryginalne tory z czasów II wojny światowej. Na tych torach pociągi przywoziły transporty ludzi do obozu. Obóz działał od marca 1942 roku do czerwca 1943 roku. Na terenie obozu znajdowało się 6 komór gazowych. Liczba ofiar to jest około 450 000 ludzi. Te wszystkie kamienie symbolizują liczbę ofiar tego obozu. Na terenie obozu znajduje się również muzeum, które można zwiedzić. Idziemy, zobaczymy do środka, czy da się tam wejść. Weszliśmy do muzeum. Tutaj możemy pójść dalej w głąb, obejrzymy, jak to wygląda. Muzeum odwiedzone, na pewno jak będziecie w okolicy, warto przyjechać, także my jedziemy w następne miejsce.
Kontynuujemy naszą wycieczkę po Roztoczu. Zatrzymaliśmy się w Krasnobrodzie, a mianowicie w Krasnobrodzie jest kapliczka na wodzie, gdzie w 1640 roku ukazała się Matka Boska jednemu z miejscowych. Pod kapliczką bije źródło i woda z tego źródła uznawana jest za leczniczą. Jednym z fajniejszych miejsc do polecenia jest zalew w Krasnobrodzie. W lecie jest tutaj fajna, duża plaża. W sezonie wzdłuż zalewu są różne restauracje, bary. Tam zaraz za lasem są kempingi, domki do wynajęcia, także super atrakcja. Również polecamy Krasnobród. Nie wiem, czy będzie to widać na kamerze, ale tam na górze jest wieża widokowa. Też warto pojechać. Z wieży rozprzestrzenia się widok na całą okolicę i na zalew. Tuż przy zalewie jest molo, w którym można spacerować, a po drugiej stronie, tam w blasku, domki, które można również wynająć w sezonie. I naprawdę klimat w lecie jest tutaj super. Wszędzie są restauracje. Teraz jest niestety wszystko zamknięte, ale w lecie tutaj wszystko żyje, są dyskoteki. Miejsce godne polecenia. Warto tutaj przyjechać. Tutaj jest karczma, tam dalej jest restauracja Opuszka, tam w tamtym roku jedliśmy. Też było dobre jedzenie, więc możemy to polecić. Tą dróżką w tamtą stronę idzie się do domków kempingowych, a naprzeciwko jest molo. Wokół zalewu można spacerować specjalnymi ścieżkami. Na połączeniach między wysepkami są porobione mostki, także obejście jest praktycznie dookoła całego zalewu. Tutaj możemy zobaczyć, jakie są trasy widokowe dookoła Krasnobrodu. Można wybrać 3 trasy w zależności od długości: 3 km, 6,4 km i 13,3 km. Super trasy po Roztoczu, bardzo polecamy. Tu jest ta mapka. A my kończymy wizytę w Krasnobrodzie i widzimy się w następnym fajnym miejscu. Wzdłuż tutaj jest zalew, a nieopodal jest Baszta Krasnobród. Jest to punkt widokowy. Idziemy tam się wspiąć, zobaczymy, jaki będzie widok. Spacer po tych schodkach dobrze nam zrobi. Jak to u rodziców, 5 dni siedzimy, nic się nie robi, tylko się je, więc chodzimy, trzeba spacerować. Kaja została z ciocią, poszły na zakupy. Ania jest w Anglii, a ja sam zwiedzam z rodzicami. Wożą mnie, a ja chcę pokazać wam wszystkie fajne miejsca, które są na Roztoczu, które warto odwiedzić. Na górę wchodzi się takimi schodkami. Widok jest super. Już niedużo zostało. Jesteśmy na szczycie tej wieżyczki. Widok jest bardzo piękny. Możemy poobserwować okolice za pomocą tej lornetki. Aż się zdziwiłem, bo nie trzeba za nią płacić. Jest zupełnie za darmo. Zaraz przy zejściu z tej wieży widokowej na dole jest restauracja, także można też sobie coś zjeść. Około 10 minut od Krasnobrodu w miejscowości Jacnia znajduje się stok narciarski. No na tą chwilę jest to sztucznie naśnieżany sztok, bo nie ma śniegu, ale na nartach można pozjeżdżać. Jest wyciąg również. Niedaleko stoku narciarskiego
jest następne kąpielisko w Jacni. Myślę, że pieszo to jest 5-10 minut maksymalnie. Pięknie otoczone lasem, również warte polecenia. Tam jest piaseczek, miejsca do siedzenia. Polecam. Spacerując wokół tego kąpieliska możemy pooddychać świeżym powietrzem z takiej małej tężni. Jest to woda solankowa o właściwościach bardzo zdrowotnych. Niestety w lutym tężnia jest nieczynna. Normalnie się włącza przycisk. No masz kartkę, że jest nieczynna. Jak widać za mną jest tutaj spory parking, także bez problemu zaparkujecie. W Jacni również polecam Wam tą restaurację Mama. Jest to bardzo klimatyczna restauracja, gdzie możecie spróbować lokalnych produktów. Jest tutaj lokalny wystrój i w tej restauracji również bardzo często przychodziła Kora. Jadąc z Krasnobrodu do Zwierzyńca warto odwiedzić Zagrodę Guciów. Jest to skansen, w którym możecie zjeść, jest restauracja, jakże uczestniczyć w różnych obchodach tutaj na miejscu, jak pieczenie podpłomyków, czy tańce lub śpiewy. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Rozmawiałem przed chwilą z Państwem, właścicielem Zagrody Guciów. Niestety mówi, że teraz w lutym nie ma chętnych na odwiedziny. Nie opłaca się otwierać, bardziej w sobotę, w niedzielę będzie to otwarte, więc nas zapraszali też, żeby przyjechać tu w sobotę i niedzielę, ale niestety no my już będziemy pomału wracać. Także jeżeli będziecie w tym miejscu, warto odwiedzić to miejsce, szczególnie w sezonie, jest to czynne po prostu więcej dni. Właściciele utrzymują cały ten skansen ze własnych pieniędzy, nigdy nie dostali żadnej dotacji. No i ten skansen jest wpisany na listę zabytków. Po przeciwnej stronie skansenu jest bardzo duży parking, także bez problemu tu zaparkujecie, nawet kamperem, nawet i z przyczepą kempingową. Po wyjeździe z Guciowa jedziemy w stronę Zwierzyńca. Przejeżdżamy przez Roztoczański Park Narodowy. Jak widać za mną atrakcji co niemiara. Zaraz za Zagrodą Guciów, za Guciowem, w miejscowości Obrocz można płynąć spływem kajakowym Wieprzem w stronę Zwierzyńca. Także zobaczcie, ile tutaj jest różnych firm, w których można wypożyczyć kajak. Płynie się właśnie rzeką Wieprz, płynie się w stronę Zwierzyńca. No i jesteśmy w Zwierzyńcu. Zwierzyniec jest stolicą Roztocza.
A przed nami znajduje się kościół na wodzie, na wyspie. W drugiej połowie XVIII wieku Tomasz Antoni Zamoyski wraz z swoją żoną ufundowali ten oto kościół na wyspie. Kościół został wybudowany w latach 1741-1744. Raz w roku odbywają się procesje na łódkach wokół tego kościoła. A zaraz niedaleko kościoła na wodzie jest browar Zwierzyniec, gdzie możecie skosztować piwa Zwierzyniec. Jest tam sklep firmowy, także również zapraszamy. W Roztoczańskim Parku Narodowym zamieszkuje na wolności konik polski. Czasami można spotkać te koniki tutaj biegające tam dalej za ogrodzeniami, a tuż obok są stawy echo, gdzie zaraz pójdziemy. Nagram wam z drona, jak to wygląda, także chodźcie, pokażę wam. Nad Roztoczańskim Parkiem Narodowym nie można latać dronem, ale tutaj wystartujemy troszeczkę z góry, wam pokażę tylko te stawy, jak wygląda, więc dron leci w górę i zapraszam. Za mną możemy zobaczyć stawy echo. Tam dalej za ogrodzeniami na wolności żyje konik polski. Nasza podróż ze Zwierzyńca kończy się, a przejeżdżamy przez miasto. Jak myślicie, jakie? W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. W drodze powrotnej wstąpiliśmy jeszcze do Nielisza. Jest to miejscowość daleko Zamościa. Możemy tutaj odwiedzić piękny zalew. Tam dalej jest Tama. Miejsce jest również godne polecenia. W sezonie można tutaj przyjechać. Wszystkie te atrakcje, myślę, że jeżeli byście chcieli tak sobie w każdym miejscu posiedzieć, pochodzić, to tak trzeba by było ze 2-3 dni, żeby to zwiedzić. My niestety mamy jeden dzień na to, ale tylko chcieliśmy po prostu wam pokazać najważniejsze, najfajniejsze miejsca, jakie są tutaj w naszym rejonie. A ja kończę naszą wycieczkę. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszamy w nasze rejony. Jeżeli będziecie mieli taką możliwość, to oczywiście warto tutaj przyjechać. Najlepiej oczywiście w sezonie. Także kończę. Dzięki wszystkim za oglądanie. Zostawcie jakąś łapkę, jeżeli wam się podobało. Komentarz dla tych widzów, którzy nas jeszcze nie subskrybują. Zapraszamy do subskrypcji. Trzymajcie się, cześć.